Cześć, witamy ponownie na naszym kanale Family Hiking. Dzisiaj jesteśmy we Włodowicach. To kiedyś była wioska, a od roku bodajże jest to już miasto. Taką przynajmniej zobaczyliśmy informację na tablicy, z czego tutaj gmina bardzo się cieszy. Co my tutaj robimy? No, dzisiaj zwiedzamy pozostałości, ruiny jednego z najpiękniejszych pałaców barokowych w Polsce. Siedziby, która nawiązywała do siedzib rangą, prestiżem, splendorem, do siedzib rodzin królewskich czy magnatów. No nie powstydziliby się na pewno tego. I tutaj właśnie przede mną są ruiny pałacu we Włodowicach. Swoją drogą jakiś czas temu robiliśmy fajną eksplorację, zwiedzanie i latanie dronem w Pałacu Tarłów. Też pałac z XVII wieku. Z połowy XVII wieku. Wrzucę tutaj linka, bo całkiem też fajne, chociaż tamten był chyba ciut lepszy. No ale kwestia gustu. O co chodzi w ogóle z tym pałacem? W tym miejscu, gdzie jesteśmy, istniał już wcześniej taki dworek, mówią na to modrzewiowy dwór, drewniane założenie rodziny Firlejów, które spłonęło w czasie potopu szwedzkiego. No, ten potop szwedzki na naszych filmach, jak gdzieś kręcimy, to często nam się po prostu przewijają ci Szwedzi, zniszczenia, które robią. I najpewniej lata 1669-1681 za mną powstaje ten pałac i jest to związane z kasztelanem krakowskim Stanisławem Warszyckim, który po prostu to wznosi. Tam oficjalnie nie można wchodzić, bo grozi zawaleniem, no ale nie takie rzeczy się robiło. Rodzinka zresztą już tutaj się rozlazła i rozprzestrzeniła i przejmujemy powoli ten teren. Hej! Iza, co robisz? Robię zdjęcia. Mama, No dobra, parę słów o tym Stanisławie Warszyckim. On piastował wiele urzędów, między innymi był tym kasztelanem krakowskim, ale też kilka innych, których teraz już sobie nie przypomnę. Natomiast tutaj przebywał król, stąd też mówię nawiązanie do tych królewskich rezydencji, Jan III Sobieski w drodze na Wiedeń 26 lipca 1683 roku. Skąd to wiemy? Zostało to w jego diariuszu, dzienniku odnotowane i tutaj właśnie powstały później, żeby to upamiętnić, tą wizytę króla, 3 pokoje na pierwszym piętrze. Zresztą tutaj widzimy, że on był jednopiętrowe założenie. Powstały 3 pokoje królewskie, które miały upamiętnić wizytę Jana III Sobieskiego i między innymi był kaflowy piec, gdzie były przedstawione wizerunki króla na koniu w otoczeniu służby. Dobra, ale nie traćmy czasu, zróbmy sobie eksplorację, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jest trochę zarośnięte, więc trzeba będzie się przebijać. No ale trudno, ale tu już widać jak to wszystko wyglądało. W ogóle później na filmie dowiecie się, dlaczego to miejsce nazywane było też Atenami Olkuskimi. No jest mega zarośnięte. Pokrzywy pas, no ale czego się nie robi. Przed dołem. No szczerze myślałem, że będzie łatwiejsza eksploracja. Tak, właśnie
ten cały zespół tutaj, miasto Włodowice, jak i ten pałac były nazywane Atenami Olkuskimi, ale to później Renata wam na narracji opowie dlaczego. No mega zarośnięty. Mogliśmy tu przyjechać w zimie. Fajny był ten pałac, bo posiadał piwnice. Nie wiem, czy uda nam się do nich dotrzeć. Pewnie nie. Tak jakby częściowo był podpiwniczony. Posiadał jakby dwie piwnice i w środku jakiś taki budynek. Natomiast cały pałac i założenie, tutaj był też ogród, my sobie z drugiej strony wyjdziemy, no nawiązywał do takich założeń pałacowo-ogrodowych francuskich. O wow, jest coś fajnego. Na początku XVIII wieku ten pałac przejmuje rodzina Męcińskich i troszkę go przebudowuje ze stylu tego barokowego na taki klasycystyczny. Przynajmniej jeśli chodzi o wnętrza, o pokoje. Ale legendy i wszelkiego rodzaju opisy mówią, że no tutaj to było pięknie. Było dużo wspaniałych dzieł sztuki. No teraz pozostała tylko ruina. Jeszcze ponoć w XX wieku gdzieś tutaj były widoczne posadzki, czy jakaś stolarka XVIII-wieczna. Jesteśmy z drugiej strony i tutaj właśnie według legend miał być, znaczy według opisów miał być ogród. To wszystko tutaj to był kiedyś wspaniały ogród. Dobra, teraz jestem z przodu. Idziemy sobie dalej, wracamy do tego głównego holu. Tak jak mówię, dół był bardziej taki jakby gospodarczy, natomiast góra to były te salony, pokoje reprezentacyjne. Mówiłem, na początku XVIII wieku pałac przyjmują Męcińscy. No kurczę, te cegły to tak na słowo... Słowo honoru wiszą, ale sklepienie bardzo ładne. Zawsze w takich miejscach trzeba uważać. Przyjmuje rodzina Męcińskich i tutaj między innymi gości drugi król w 1734 August III Sas. Więc mówię, no te wątki królewskie tutaj były bardzo, bardzo obecne. Dobra, przechodzę do drugiego skrzydła. Co się dzieje później z pałacem? W 1831 roku przejmuje go rodzina Poleskich. I tutaj właśnie Michał Poleski jest związany z tym, co powiemy później, albo już mówiliśmy, nie wiem kiedy będzie ta narracja, że to były olkuskie Ateny. A tutaj uwaga, są piwnice, czyli udało się dotrzeć w to miejsce, które chciałem. Zobaczymy. Pałac tak naprawdę
przetrwał do XX wieku i dopiero pożary go strawiły w 1931 i 1956. No jak trudno się domyślić, nie trudno się domyślić, po prostu od tego czasu jest ruiną. Przez długi czas w skarbie państwa, natomiast chyba gmina od 2020 to przejęła i coś tu planują robić, ale czym się wyjdzie, no nie wiemy. Na razie wchodzimy do piwnicy. Dobra, ja myślę, że znowu przyłączę głośnik, bo te piwnice są duże. A teraz posłuchajcie na Renaty i coś więcej o olkuskich Atenach. Obecnie pałac to ruina, ale gdy został wybudowany, nie ustępował nawet siedzibom królewskim. Wzniesiono go w stylu polskiego baroku jako budowlę jednopiętrową posiadającą kilkadziesiąt pokoi. Pałac był zbudowany z kamienia i cegły, otynkowany, zwrócony elewacją frontową na północny wschód, o prostokątnym kształcie z lekkimi ryzalitami pośrodku dłuższych boków. Zachwycające było wyposażenie wnętrz obiektu, które można zobaczyć dzisiaj jedynie na fotografiach. Włodowicka siedziba Warszyckiego posiadała kamienne posadzki i parkiety. Komnaty na piętrze były zdobione malowidłami al fresco i obwieszone cennymi makatami. Ważnym wydarzeniem w historii nie tylko Włodowickiego pałacu, ale również całego miasta było jego przejście w 1831 roku w ręce Poleskich. Jeden z tego rodu, Michał Poleski, około 1870 roku, doprowadził bowiem miasto do czasów świetności, głównie kulturalnej i naukowej. Mówiono o nim nawet wówczas Ateny Olkuskie. W starym włodowickim dworze Michał Poleski założył bowiem prywatną szkołę agronomiczną, a przy niej na własny koszt urządził laboratorium chemiczne i fizyczne. W tak zwanych królewskich pokojach stworzył bibliotekę, która liczyła ponad 10 000 tomów, archiwum starych i cennych akt oraz dokumentów po dawnych dziedzicach Włodowic, czyli Bonarach, Firlejach Warszyckich i Męcińskich. Poleski zgromadził także pokaźną kolekcję materiałów i okazów flory jurajskiej. Najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku dokonano przebudowy, która nadawała budowli cechy neogotyckie. Całkiem dobrze zachowane te piwnice i nie ma takiego syfu jak na przykład w Pałacu Tarłów. Tutaj widać takie okno. Trzeba pewno z góry uważać, żeby nie wpaść, ale takie typowe, jak to robili w pałacach, okno do zrzucania czegoś, czy jakichś towarów, czy nie wiem, węgla później. Takie sypowe, można powiedzieć. No te piwnice są dość duże i naprawdę dobrze zachowane i nie jest tak dużo śmieci. Szczerze widziałem filmy stąd, bo no, nie jestem zbyt oryginalny. Nie jestem pierwszy, który tu przyjechał i nagrał filmik. Natomiast jakaś ceramika, ale to chyba nie z epoki, tylko późniejsza. Tylko wiele tutaj eksploratorów, youtuberów przyjeżdżało, stąd też się zafascynowałem tym, zainspirowałem. No a tutaj ewidentnie było albo drugie wejście, albo przejście do tych drugich piwnic, ale obecnie jest zawalone. Ale nigdzie właśnie nie widziałem nagrania, że ktoś tutaj wszedł do tych piwnic, więc nie wiem, czy one od niedawna są dopiero dostępne. Czy nikt ich nie znalazł. I
Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Wychodzimy na powierzchnię. No i ewidentnie tam, co widzieliśmy, to był jakiś zawał, bo jest takie samo jakby wejście, więc albo drugie wejście do piwnicy, pewnie tak. Bo tak jak mówię, czytałem, że to były dwie piwnice połączone takim właśnie jakby pomieszczeniem z takim sklepieniem, więc to wygląda jakby to było łączenie tych piwnic. One są po prostu tutaj z jednej i z drugiej strony bliźniacze. Więc nie, chyba więcej piwnic nie ma. Dobra, ale wychodźmy stąd. Jeszcze chyba pozostałości desek od schodów. O. Dało się przeżyć eskapadę piwnic, gdzie jest fajnie, a tutaj no mówię, jest mega zarośnięte, chyba trzeba tutaj zimą też przyjechać, bo na pewno będzie łatwiej dostępny, nie będzie tych pokrzyw krzaczorów, ale i tak dajemy radę, znaczy ja, bo dzieci zostały na zewnątrz. Właśnie co ciekawe, historia tych dwóch właścicieli, tego Stanisława Warszyckiego, jak i Michała Poleskiego, tych dwóch najznamienitszych tutaj właścicieli, którzy się przyczynili do rozwoju tego miejsca, jak i całego regionu czy miasteczka, jest bardzo ciekawa, bo Stanisław, ten kasztelan krakowski, no, podania mówią, że był gorliwym katolikiem, obrońcą Jasnej Góry, weteranem walk ze Szwedami z potopu szwedzkiego, między innymi dlatego bronił Jasną Górę, między innymi stworzył jedyną ufortyfikowaną w Polsce wieś Danków, która się oparła Szwedom. Wznosił różne fundacje, właśnie kościoły i tak dalej, ale są też jakieś czarne legendy o nim, to sobie poczytajcie w internecie, że właśnie wręcz przeciwnie, że to był diabeł wcielony i że to było tylko na pokaz. No nie wiem, co jest prawdą. Natomiast drugi, ten Michał Poleski, to oprócz tego, co właśnie mówiła wam Renata o tych zasługach dla pałacu, dla regionu, o stworzeniu tego tak zwanych tych Aten olkuskich, to był patriota, weteran powstania styczniowego, który za swoją działalność patriotyczną, powstańczą został osadzony w słynnej Cytadeli Warszawskiej w pawilonie 10 i tam no, siedział w więzieniu, tak, u ruskich. Także no, barwne postacie i dlatego też fajne miejsce, bo to nie tylko kupa kamieni i cegieł, tylko też żywi ludzie, którzy tutaj mieszkali, jak i właściciele fajni. Wychodzimy właśnie od strony tego ogrodu dawnego i tu wszystko jest mega zarośnięte. No ale możemy sobie ten pałac zobaczyć z tej strony. Jeszcze zobaczę, czy tutaj gdzieś można wejść, bo widzę jakąś część pomieszczeń, do których jeszcze nie wszedłem. No tak. Dobra, jest wejście. Jakieś korzenie.
Naprawdę jak jestem, to mam takie uczucie, że to wszystko wisi na włosku. Boję się głośniej oddychać, mocniej, żeby mi się na głowę nie zawaliło. No patrzcie sami na tą kolumnę. Przecież jak obgryziona przez jakieś bobry. A co ty jesteś tam? Tak, jestem. Okej, a długo ci jeszcze to zajmie? 2 minuty i wychodzę. Właśnie nie usłyszałam. 2 minutki i wychodzę. Okej. Mówiłem o bezpieczeństwie w takich miejscach, ale nie będę powtarzał za dużo, bo w Chorwacji jak mówiłem o bezpieczeństwie dzień wcześniej, to wpadłem w dziurę i rozwaliłem w łokieć, ale trzeba zawsze mieć kontakt z bazą, bo no różne rzeczy się mogą dziać i jakieś takie co 5 minut meldunki, prawda? Tu w ogóle chyba jest jakaś część, która w XX wieku była używana, nie wiem, przez coś. Nie znalazłem takiej historii. W sensie informacji, ale no też ten strop tutaj tak na słowo honoru. O, musiało to być kiedyś piękne miejsce. Dobra, widzieliśmy absolutnie wszystko. To taka eksploracja, jaką lubię najbardziej, czyli zaglądamy pod każdy kamień, każdą dziurę i jest fajnie. No a jeszcze tutaj na przednią stronę widok, bo no naprawdę to był kiedyś jeden z najfajniejszych, najpiękniejszych pałaców w Polsce w XVIII, XVII wieku. Także dzięki za kolejną wyprawę z nami. Żegnamy się z Wami na tle tego pięknego kiedyś, ale dalej robiącego wrażenie dworku z ciekawą historią, z odwiedzinami dwóch królów, Jana III Sobieskiego i Augusta III Sasa, z ciekawymi właścicielami, pewnymi legendami. No i w końcu, tak jak mówiłem, jesteśmy w Atenach. Może nie tych greckich, ale polskich. Hej Ludo, hej Także dzięki Celestia. bardzo, podajcie więcej na kanał, bo będziemy jeździć po Hej Polsce całe i moje zwiedzać takie rzeczy. mikrofony. Jak dzieciaki, jak Hej było? cała Wesley, hej Kades, hej Celestio. Hej Fajnie Ludo. było? Tak, Mamy tak. ze sobą też towarzyszy podróży, cały ekwipunek taktyczny. Hej Celestio, Także hej Ludo, hej Twilight. dzięki bardzo. Hej Miłego dnia, Kades. trzymajcie się. Hej Pa! cała. Pa. Hej.